Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. W poprzednim materiale analizowaliśmy oleje 5W40. W komentarzach pojawiła się bardzo konkretna prośba, czy w ramach patriotyzmu gospodarczego mogę w takich porównaniach uwzględniać produkty polskiej produkcji Orlen, Lotos, Specol, chociaż jeden w zestawieniu. Dzisiaj odpowiadam na tę prośbę. Bierzemy 7 olejów w klasie 5W30, w tym 3 produkowane w Polsce Lotos, Orlen i TEDx i sprawdzamy, jak wyglądają na tle konkurencji. Tym razem bazujemy na raportach dostępnych na forum oilclub.pl. To ogromna baza analiz laboratoryjnych oraz bardzo ciekawych dyskusji podzielonych na wątki dotyczące konkretnych silników i konkretnych olejów. Jeżeli interesują Was takie raporty, odsyłam do oilclub.pl. Link znajdziecie w opisie. Jak zawsze mały disclaimer. Analizujemy konkretne próbki w konkretnym momencie. Producent może zmieniać formulację, więc traktujemy to jako zdjęcie sytuacji. Zanim przejdziemy do analizy, jedno krótkie wyjaśnienie dotyczące samego zestawienia. Dobór olejów nie wynika z preferencji wobec konkretnych marek, ani z chęci zderzenia wybranych producentów, tylko z dostępności raportów laboratoryjnych. Jeżeli wspólnym mianownikiem jest konkretna klasa lepkości, w tym przypadku 5W30, oraz ta sama norma ACA, np. C3, to automatycznie zawężamy pole manewru do tych próbek, dla których rzeczywiście istnieją publicznie dostępne wyniki badań. Nie mamy dostępu do wszystkich raportów, jakie tylko można sobie wyobrazić, dlatego te porównania są w dużej mierze pochodną dostępności danych. Można powiedzieć, że to dobór quasi-losowy w granicach tego, co faktycznie zostało przebadane i udostępnione. Zanim przejdziemy do wyników dla poszczególnych olejów, jedno krótkie wyjaśnienie. Dlaczego w ogóle znalazł się w tym zestawieniu ENEOS? W tym materiale porównujemy głównie oleje w klasie 5W30 oparte o ACAC3, czyli europejską filozofię MIT-SAPS. ENEOS pojawia się tutaj celowo jako punkt odniesienia do innej koncepcji formulacyjnej opartej na normach API-SP bez deklarowanej klasy ACAC3. To pozwala zobaczyć, jak bardzo może się różnić konstrukcja pakietu dodatków, gdy producent projektuje oleje przede wszystkim pod wymagania rynku amerykańsko-azjatyckiego, a nie europejskiego systemu CX. Dzięki temu porównanie nie jest tylko C3 versus C3, ale pokazuje dwie różne filozofie projektowania oleju 5W30. Przechodzimy do wyników. Zacznijmy od oleju Lotos Synthetic 504/507. Lepkości w 40 stopniach i 100 stopniach Celsjusza są raczej po wyższej stronie dla tej klasy. Indeks lepkości 167, typowy, olej powinien pracować stabilnie w szerokim zakresie temperatur. TBN 6,3, wartość stosunkowo niska, ale mieszcząca się w wymaganiach ACAC3, gdzie minimum to 6. Pakiet dodatków oparty jest praktycznie wyłącznie o ZDDP, czyli cynk i fosfor. Molibdenu brak, bor w ilości 1 ppm trudno traktować jako realny składnik funkcjonalny. Za właściwości myjące odpowiada głównie wapń z niewielką domieszką magnezu. To wygląda na klasyczny pakiet dla oleju niskopopiołowego C3. Można więc powiedzieć, że jest to raczej konserwatywna formulacja. Nie widać tutaj wyraźnego ukierunkowania pod LSPI, ani rozbudowanego pakietu przeciwzużyciowego. Olej wydaje się logicznym wyborem do samochodów osobowych z DPF-em wymagających normę Volkswagena 504/507, ale trudno tu mówić o czymś ponad standard. Przejdźmy do oleju Orlen Platinum Max Expert V+. Tutaj widzimy wyraźnie obniżony poziom wapnia i podwyższony magnez w stosunku do klasycznych formulacji C3, bor obecny, ale nie w bardzo wysokiej ilości, molibdenu brak, ZDDP na typowym poziomie. Wygląda to jak próba wyważenia pakietu detergentowego, część wapnia zastąpiona magnezem. Taki układ bywa interpretowany jako krok w stronę lepszej kontroli zjawiska LSPI, ponieważ wapń uznawany jest za promotora samozapłonów, natomiast magnez pod tym względem jest neutralny. Nie jest to pakiet rozbudowany metalicznie, ale też nie wygląda na przypadkowy. Jeżeli ktoś szuka oleju z tej lepkości z normą API-SP w rozsądnej cenie, to wydaje się sensowną propozycją. Przy silnikach mających problem z nagarami można by jednak rozważyć olej z większą ilością boru, bo związki boru potrafią wspomagać stabilność pakietu detergentowego. TEDx Premium Long Life 3, olej spełnia klasę SAE 5W30, lepkość w 100 stopniach Celsjusza wynosi 12,2, czyli znajduje się przy górnej granicy klasy SAE 30, lepkość w 40 stopniach 70,4, jest również po wyższej stronie zestawienia. Indeks lepkości 169, typowy dla olejów C3 bez wyróżnienia, ale stabilny.
TBN 10,2, najwyższy wśród analizowanych olejów, to wyraźnie ponad minimum dla CaC3 i sugeruje dużą rezerwę alkaliczną. W praktyce może to oznaczać dobrą zdolność neutralizacji produktów spalania, szczególnie przy dłuższych interwałach lub w silnikach diesla. Pakiet dodatków: molibden 28 ppm, obecny ale w niewielkiej ilości, bor 309 ppm, najwyższy poziom w zestawieniu, cynk 1018, fosfor 901, najwyższy poziom ZDDP spośród wszystkich analizowanych olejów, wapń 2117, najwyższy poziom w zestawieniu, magnez 12 ppm, praktycznie śladowy. To bardzo wyraźna formulacja oparta o wapń jako główny detergent z mocnym pakietem ZDDP i bardzo wysokim borem. Nie widać tu podejścia niskowapniowego ani przesunięcia w stronę formulacji anty-LSPI z wysokim magnezem. To raczej klasyczna, mocna konstrukcja C3 z dużą rezerwą detergentową i przeciwzużyciową. Potencjalnie może sprawdzić się w starszych silnikach diesla z DPF-em, w eksploatacji mieszanej lub trasowej, przy dłuższych interwałach z uwagi na wysoki TBN, w jednostkach, gdzie kluczowa jest rezerwa alkaliczna i solidny pakiet ZDDP. W silnikach benzynowych podatnych na LSPI nie wygląda na formulację specjalnie zoptymalizowaną pod ten problem, ze względu na wysoki poziom wapnia i bardzo niski magnez. Podsumowując, TEDx to olej o zdecydowanie mocnym pakiecie dodatków, najwyższym TBN-ie i najwyższym poziomie ZDDP w zestawieniu. Nie jest to formulacja subtelna ani wyważona pod nowe trendy redukcji wapnia, tylko raczej klasyczne, zdecydowane podejście C3. Teraz Shell Helix Ultra ECT C3. Indeks lepkości 191 jest wysoki, więc można oczekiwać, że olej będzie zachowywał się stabilnie w szerokim zakresie temperatur, a TBN 8 wyraźnie przekracza minimum dla ACA C3. Jeśli chodzi o pakiet dodatków, to w tej próbce wygląda on raczej normowo dla C3. Molibden jest praktycznie śladowy, 1 ppm, magnez również bardzo niski, 9 ppm, a ciężar detergentów spoczywa głównie na wapniu, 1722 ppm, ZDDP jest na typowych poziomach dla tej klasy, fosfor 704, cynk 823, bor na umiarkowanym poziomie 66. Jak to podsumować? Solidny, klasyczny przedstawiciel C3, rozsądny TBN, wysoki wskaźnik lepkości, a pakiet dodatków bez wyraźnych fajerwerków w kierunku LSPI czy bardzo mocnego turbo. Millers i Performance. Lepkość w 100 stopniach wynosi 11,2, czyli znajduje się w środkowym zakresie tej klasy. Lepkość w 40 stopniach 65,6, jest to typowa wartość dla C3. Indeks lepkości 164, standardowy, bez wyróżnienia względem konkurencji. TBN 10,10, wysoki jak na normę C3, to sugeruje dobrą rezerwę alkaliczną, potencjalnie korzystną przy dłuższych przebiegach lub w silnikach diesla. Pakiet dodatków: molibden 191, wyraźnie obecny, poziom zauważalny, bor 58, umiarkowany, cynk 723, fosfor 770, czyli klasyczny poziom ZDDP dla C3, wapń 1505, typowy dla C3, magnez 2 ppm, praktycznie brak. Nie widać tu formulacji ukierunkowanej pod LSPI, niski magnez, dość wysoki wapń. To raczej klasyczny pakiet C3 z wyraźnym udziałem molibdenu i wysokim TBN-em. Podsumowując, olej standardowy, solidny, z mocnym TBN-em i zauważalnym molibdenem, nie wyróżnia się konstrukcyjnie w kierunku nowoczesnych formulacji anty-LSPI, ale ma wyraźny komponent przeciwzużyciowy. Liqui-Moly Moligen, lepkość w 100 stopniach 12,0, lepkość w 40 stopniach 70,9, jedne z wyższych w zestawieniu, blisko górnej granicy SAE 30, indeks lepkości 167, typowy dla olejów C2 łamane przez C3, TBN 6,70, stosunkowo niski jak na C3, choć zgodny z wymaganiami normy. Pakiet dodatków: molibden 161, wyraźnie obecny, bor 141, umiarkowanie wysoki, cynk 773, fosfor 702, klasyczny zakres C3, wapń 1890, umiarkowanie wysoki, magnez 2 ppm, praktycznie brak. Nazwa Moligen może sugerować bardzo wysoką zawartość molibdenu, ale w tej próbce jego poziom jest niższy niż w Eneos i porównywalny z Millersem. Pakiet wygląda jak klasyczne C3 z podwyższonym wapniem i umiarkowanym molibdenem borem. Nie widać przesunięcia w stronę formulacji niskowapniowej ani magnezowej. Podsumowując, olej o dość wysokiej lepkości, klasycznym pakiecie C3 i umiarkowanym TBN-ie. Konstrukcyjnie bez wyraźnych ekstremów.
Eneos X Prime. Eneos wyraźnie wyróżnia się bardzo wysokim molibdenem, wysokim borem, bardzo wysokim indeksem lepkości i dużym udziałem magnezu przy obniżonym wapniu. To konstrukcja najbardziej nowoczesna w tym zestawieniu, potencjalnie może być interesującym wyborem do silników benzynowych z bezpośrednim wtryskiem, jednostek z turbo, a także hybryd pracujących w cyklu miejskim, gdzie zmienność temperatur i obciążeń jest duża. Wysoki molibden i bor mogą wspierać ochronę przeciwzużyciową, a wysoki wskaźnik lepkości stabilność pracy w szerokim zakresie temperatur. Warto jednak zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz. W tabeli nie mamy wskazanej klasy ACA dla tego oleju. Olej deklaruje API SP plus RC, a to istotna różnica systemowa. Normy API oraz ILZAC nie określają maksymalnej zawartości popiołów siarczanowych, a dopuszczalna zawartość siarki wynosi do 0,5%. Natomiast w normach ACA CX, np. C2, C3, C5, C6, maksymalna zawartość popiołów to 0,8%, a siarki 0,3%. To właśnie ograniczenie popiołów i siarki jest kluczowe w kontekście filtrów cząstek stałych. I tu prawdopodobnie leży odpowiedź na pytanie, dlaczego oleje oparte wyłącznie na API SP, łamane przez ILZAC GF6, bez równoczesnej klasy ACA C5 łamane przez C6 nie są rekomendowane do silników diesla z DPF-em. Brak deklaracji ACA oznacza, że nie mamy potwierdzenia ograniczonej zawartości popiołów w standardzie europejskim. To nie znaczy automatycznie, że olej się nie nadaje, ale jest to istotna różnica normatywna, którą trzeba brać pod uwagę przy wyborze do diesla z filtrem. W przypadku Eneosa bardziej naturalnym obszarem zastosowania wydają się więc nowoczesne silniki benzynowe, zwłaszcza te pracujące w cyklu miejskim lub hybrydowym, niż klasyczne diesle wymagające potwierdzonej normy ACA CX. Podsumowując, polskie oleje w tym zestawieniu nie wyglądają na odstające jakościowo od zagranicznych, ale reprezentują różne podejścia do formulacji. Lotos prezentuje klasyczny pakiet C3, umiarkowany TBN, brak molibdenu, dominujący wapń i minimalny magnez. To raczej konserwatywna konstrukcja bez wyraźnego ukierunkowania pod LSPI czy bardzo nowoczesne jednostki downsizingowe. Potencjalnie dobrze odnajdzie się w samochodach z silnikami diesla z DPF-em wymagających normy 504 łamane przez 507, jednostkach bez szczególnych problemów z LSPI, użytkowanych w trybie mieszanym lub trasowym, gdzie kluczowa jest zgodność z normą, a nie rozbudowany pakiet przeciwzużyciowy. Orlen pokazuje bardziej zrównoważone podejście detergentowe z wyraźnym udziałem magnezu i ograniczonym wapniem. Nie ma tu wysokiego molibdenu ani bardzo rozbudowanego boru, ale sam układ wapń-magnez może być korzystniejszy w nowoczesnych benzynowych silnikach z bezpośrednim wtryskiem niż klasyczne formulacje wysokowapniowe. Potencjalnie sensowny wybór do współczesnych benzyn z turbo w autach użytkowanych głównie w mieście przy zachowaniu rozsądnych interwałów. TEDx wyróżnia się najwyższym TBN-em wśród polskich olejów i najwyższym poziomem wapnia. To wskazuje na mocniejszy pakiet detergentowy i większą rezerwę alkaliczną. Potencjalnie może sprawdzić się w starszych silnikach diesla, przy dłuższych przebiegach lub w eksploatacji mieszanej, gdzie istotna jest zdolność neutralizacji produktów spalania. Nie jest to natomiast formulacja wyraźnie ukierunkowana pod minimalizację LSPI. Shell w tej próbce nie pokazuje skrajnej formulacji anty-LSPI, ale ma podwyższony magnez względem klasycznych C3, wysoki indeks lepkości i solidny TBN. To daje wrażenie kompromisu między stabilnością temperaturową a ochroną jednostki napędowej, potencjalnie dobry wybór do nowoczesnych benzynowych silników z turbo oraz do aut eksploatowanych w zmiennych warunkach miasto-trasa, gdzie liczy się stabilność lepkości i zgodność z normą C3. Millers oferuje wysoki TBN i wyraźny udział molibdenu przy klasycznym układzie wapń-magnez. To może być interesująca propozycja dla osób szukających wyraźnego pakietu przeciwzużyciowego, np. w silnikach o wyższym obciążeniu, w autach użytkowanych dynamicznie lub w starszych dieslach wymagających dobrej rezerwy alkalicznej. Mniej wygląda na olej projektowany specjalnie pod minimalizację LSPI. Liqui-Moly pozostaje w typowym dla C3 zakresie parametrów, bez ekstremów w żadną stronę, wysoki wapń, umiarkowany molibden, standardowy TBN. To konstrukcja, która potencjalnie dobrze odnajdzie się w szerokim spektrum samochodów wymagających C2 łamane przez C3, zarówno benzynowych, jak i diesli z DPF-em, przy standardowej eksploatacji i typowych interwałach. Eneos wyraźnie wyróżnia się bardzo wysokim molibdenem, wysokim borem, bardzo wysokim indeksem lepkości i dużym udziałem magnezu przy obniżonym wapniu. To konstrukcja najbardziej nowoczesna w tym zestawieniu.
Potencjalnie może być interesującym wyborem do silników benzynowych z bezpośrednim wtryskiem jednostek z turbo, a także hybryd pracujących w cyklu miejskim, gdzie zmienność temperatur i obciążeń jest duża. Wysoki molibden i bor mogą wspierać ochronę przeciwzużyciową, a wysoki wskaźnik lepkości stabilność pracy w szerokim zakresie temperatur. W tym zestawieniu nie widać jednego oczywistego najlepszego oleju, widać raczej różne koncepcje konstrukcji pakietu dodatków i różne kompromisy między detergentami, ochroną przeciwzużyciową, kontrolą LSPI, stabilnością lepkości. Ostatecznie to dopasowanie do konkretnego silnika, stylu jazdy i wymagań producenta powinno decydować o wyborze. Na zakończenie chcę bardzo wyraźnie podkreślić jedną rzecz. To porównanie ma charakter przykładowy i opiera się na konkretnych raportach dostępnych w danym momencie. Formulacje olejów zmieniają się, pakiety dodatków są modyfikowane, normy API i ACA ewoluują, a producenci aktualizują swoje produkty nawet bez wyraźnej zmiany nazwy handlowej. Dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji warto sprawdzić aktualną kartę produktu, aktualne aprobaty oraz, jeśli to możliwe, najnowsze wyniki badań. Ten materiał ma pokazać sposób myślenia i interpretacji danych, a nie wskazać jeden najlepszy olej. Ostateczny wybór zawsze powinien być oparty na aktualnych wymaganiach producenta silnika i bieżącej specyfikacji produktu. Jeżeli chcecie kolejne zestawienie, tylko polskie oleje albo tylko formulacje anty-LSPI, dajcie znać w komentarzu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!